Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację formatowania treści wiadomości e-mail w systemowym programie Poczta, czyli aplikacji do obsługi poczty elektronicznej w systemie macOS. Oczywiście będę demonstrował obsługę formatowania za pomocą czytnika ekranu VoiceOver. W tym celu oczywiście przełączamy się do aplikacji poczty. Tak więc mamy otwarty program pocztowy, a w nim nową wiadomość, w którą wpisałem tekst. Dzień dobry. Nowy Alicja ma kota, a kot ma ale. Nowy pozdrawiam, Piotr. No i jest tam jakaś stopka, która kończy naszą wiadomość. Co my tutaj możemy zrobić, jeśli chcielibyśmy ten tekst sformatować? Zacznijmy od tego, jak sprawdzać formatowanie i rodzaj czcionki w wiadomości mail. W tym celu, tak jak w każdym innym dokumencie, naciskamy VoiceOver T. 12 punkt Helvetica, czarny, tło, odcień. Usłyszeliśmy, jak VoiceOver anonsuje nam czcionkę. Co my z tą czcionką możemy zrobić? Mamy tutaj kilka podstawowych skrótów służących do formatowania, więc gdy ja sobie zaznaczę ten nagłówek wiadomości. Dzień dobry, zaznaczone. Całą linię mam zaznaczoną. Mogę nacisnąć na przykład Command B. Pogrubienie, zaznaczone. Mam informację pogrubienie zaznaczone i gdy teraz nacisnę sobie VoiceOver T na tym tekście, pogrubiony 12 punkt Helvetica, słyszę, że mam tekst pogrubiony i jaka czcionka jest duża. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę przy następnym tekście, na przykład po jego zaznaczeniu, nacisnąć Command U, podkreślenie, zaznaczone. Czyli underline, czyli podkreślenie i sprawdzić. Podkreślona 12 punkt podkreślona. Gdy ponownie zaznaczę ten tekst i nacisnę Command U, słyszę podkreślenie, ale gdy sprawdzam ten tekst, 12 punkt Helvetica, to już słyszę, że tekst nie jest podkreślony. Pozdrawiam. Analogicznie mogę na przykład samo pozdrowienie na końcu zaznaczyć i nacisnąć Command I. Kursywa zaznaczone. Czyli włączyć sobie kursywę i mam tekst pochylony. To są takie najprostsze sposoby formatowania. Jeśli wrócę teraz do nagłówka, to pokażę Wam, jak ten nagłówek możemy podkreślić, bo ja w tym momencie chciałbym podkreślić, że w aplikacji Poczta w systemie macOS nie możemy użyć stylu nagłówka. Po prostu nie ma takiego stylu, żeby go użyć. Możemy tylko wizualnie sprawić, że ten tekst, który będziemy komuś wysyłać, będzie większy, będzie czymś się wyróżniał. W tym momencie mamy pogrubiony 12 punkt Helvetica. Ten nagłówek ma 12 punktów i jest pogrubioną czcionką. No ale chcielibyśmy, żeby był bardziej wyrazisty i chcielibyśmy go powiększyć. W tym celu oczywiście zaznaczamy cały nagłówek. Ja naciskam Command, Shift i strzałkę w prawo, będąc na początku wiersza, żeby zaznaczyć całość. I teraz wywołuję ustawienia czcionek, czyli Command T, jak Tadeusz. I teraz poruszając się tabulatorem, lista rozmiarów, tabela, 12, zawartość dochodzę do, tutaj akurat już był fokus ustawiony, wcześniej mi przeskoczył, ale mamy tutaj różnego rodzaju opcje typu krój, czcionki, styl czcionki, ale nas interesuje, tak jak tutaj VoiceOver anonsuje, 12, zawartość zaznaczona, 12, mamy tutaj pole edycyjne, w które możemy wpisać wielkość czcionki z palca, ale gdy damy jeszcze raz tabulator, lista rozmiarów, tabela, wiersz, to przechodzimy na tabelę z listą rozmiarów i teraz korzystając ze strzałek góra-dół 13, 14, 18 możemy zmieniać wielkość. I teraz uwaga, nie zamykamy tego okna przyciskiem Escape, chyba że chcecie anulować wasz wybór. Wtedy tak, naciskacie Escape, 18. Ale jeśli chcecie zatwierdzić ten wybór, to nie Enter, tylko Command W. Wiadomość testowa. I teraz, dzień dobry. Gdy sprawdzimy sobie VoiceOver T, pogrubiony 18 punkt Helvetica, to słyszymy, że mamy 18 punktów Helvetica. Naciskając Command T możecie zmieniać także krój czcionki, bo tu słyszymy, że jest Helvetica, ale możecie tam z tabelki wybierać sobie najróżniejsze czcionki, Arial, Verdana, Tahoma, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. Tak samo, jeśli znacie się na kolorach, możecie tam, korzystając z przycisków, wybierać i
kolor dla czcionki i kolor dla przycisku. W ten sposób, przepraszam, dla tła. W ten sposób możecie sprawić, że jakiś fragment tekstu zwróci czyjąś uwagę poprzez tą warstwę wizualną. Możemy też oczywiście tekst przesuwać i do tego też mamy kilka skrótów klawiszowych. W tym momencie znowu zaznaczam nasz nagłówek. Dzień dobry. Zaznaczone. I wyśrodkowuję go, naciskając Command Shift i linia pionowa, czyli klawisz na prawo od Entera. Wyrównaj na środku. I słyszymy wyrównaj na środku. Niestety w tej sytuacji mamy do czynienia z bugiem VoiceOvera, ponieważ VoiceOver nie anonsuje nam w treści maila formatowania tej wiadomości. W sensie, gdzie znajduje się dany fragment tekstu. Wielkie D. Zwróćcie uwagę, gdy nacisnę VoiceOver T. Pogrubiony 12 punkt Helvetica. Czarny. Tło. Odcień. Nie mam informacji o lokalizacji tego tekstu. A jeśli przejdę do pola tematu, Shift Tab. Domyślne. Dunder. Małpa. Normalny. Wiadomość testowa. Wiadomość test. Wielkie W. Wielkie W. I tutaj nacisnę Voice over T. 13 punkt czcionka systemowa, domyślna, czarny, wyrównaj do lewej. Mam informację, że tekst jest wyrównany do lewej, czyli ta informacja dla VoiceOvera nie jest przekazywana tylko wtedy, gdy znajdujemy się w oknie wiadomości pocztowej. Dzień dobry. Jak jeszcze możemy wyrównywać tekst? Dzień dobry. Po zaznaczeniu tego tekstu i gdy naciśniemy sobie Command Shift, nawias kwadratowy w lewo, to tekst nasz dosuniemy do lewej krawędzi. Wyrównaj do lewej. A gdy naciśniemy Command Shift i nawias kwadratowy w prawy, wyrównaj do prawej. Wyrównamy tekst do prawej. Możemy jeszcze justować tekst, czyli wyrównywać go do obu krawędzi. Na to nie ma skrótu, musicie wtedy wejść sobie w zakładkę format i tam wybrać odpowiednią pozycję. To wymaga pamiętania, jak nie jesteście pewni, czy przesunęliście tekst w którąś stronę, warto tą operację powtórzyć przed wysłaniem wiadomości, aby mieć absolutną pewność, że wiadomość wygląda tak, jak sami tego chcecie. Chciałbym Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, postaram się to zrobić w miarę szybko. Jedna to tworzenie list. Ja tutaj stworzę taką tekstową listę. Pierwsza, nowy wiersz. Druga, nowy wiersz. Trzecia, pierwsza. Mam 3 pozycje. Zaznaczę sobie te pozycje, bo to nie jest żadna lista, tylko jest po prostu tekst napisany w kilku wierszach. Pierwsza, druga, trzecia. A w tym momencie mam zaznaczony cały ten tekst. Wchodzę w menu Voice over M. Idę do format. Rozwijam w dół. Pokaż kolor. Listy, podmenu. Listy, podmenu. Rozwijam. Wstaw listę numerowaną. Zwiększ poziom list. Zmniejsz poziom. Konwertuj na listę. Wstaw listę punktowaną. I mam tutaj do wyboru. Mogę wstawić listę punktowaną. Zwiększ poziom. Wstaw listę numerowaną. Mogę wstawić numerowaną. Kliknę w numerowaną. Nowy wiersz. I teraz patrzymy. 1. Pierwsza. 1. Pierwsza. 2. Druga. 2. Druga. 3. Trzecia. 3. Trzecia. Nowy wiersz. Gdybym zaznaczył ten tekst i wybrał skonwertuj na listę punktowaną, no to wtedy miałbym punktor i byłoby to też formatowanie, tyle wtedy, że bez numerów, bez cyferek, tylko byłyby tam same punktory. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, bo pojawiło się pytanie jakiś czas temu na jednej z grup dyskusyjnych właśnie o wpisywanie adresów e-mail, nie adresów e-mail, adresów stron internetowych, które byłyby interaktywne, bo w momencie, gdy wpiszemy sobie w treść naszego maila taki zwykły adres typu https://mojaszuflada.pl https://mojaszuflada.pl to jest zwykły tekst. My nie możemy w niego kliknąć i nie możemy nic z tym zrobić. Ale możemy skorzystać, wchodząc w menu kontekstowe, Shift Voice over M. Sprawdź.
Przetłumacz. Szukaj, wytnij, kopiuj, wklej, usuń łącze, poziom łącze. Mamy podmenu. pozycję łącze, rozwijamy to. Łącze, podmenu, dodaj łącze wielokropek. Dodaj łącze. Okno, podaj adres I internetowy. tutaj mamy pole edycyjne na adres internetowy. Usuń edycję tekstu. Ja go wklejam. Moja szuflada.pl. Usuń łącz, anuluj, OK. Klikam OK. Dzień dobry. Nowy wiersz łącze. https:// I teraz, jak słyszycie, mam adres internetowy, który VoiceOver poprzedza komunikatem łącze. Czyli jest to adres interaktywny. Gdybym w niego kliknął, to otworzy mi się strona internetowa. Pozdrawiam. Łącze. Analogicznie mogę nowy zrobić jeszcze wiersz. coś takiego, Nowy z czym wiersz. pewnie nieraz się Nowy spotkaliście. Nowy wiersz. Czyli na przykład napisać zapraszam. Zapraszam do wielkie M mojej szuflady. Zapraszam do mojej szuflady, zaznaczyć Szuflad mojej. Zaznaczone. ostatnie dwa słowa, znowu otworzyć Sprawdź, menu przetłumacz kontekstowe. mojej. Szukaj wytnij, kopię, wklej, usuń łącze, poziom łącze, Łącze, podmenu, dodaj łącze, Enter, usuń edycję tekst, wkleić moja szuflada, adres, usuń anul, OK, kliknąć OK. Nowy wiersz. I teraz w tekście posłuchajcie. Zapraszam do łącze mojej szuflady. Mam łącze tekstowe. Zapraszam do łącze mojej szuflady. Oczywiście korzystając ze skrótu Kropka. VoiceOvera, Y. czyli Shift VoiceOver U. Stojąc na danym łączu możemy podejrzeć jego adres. https:// W ten sposób wszędzie na stronach internetowych i wiadomościach e-mail możecie sprawdzać, co kryje się pod takim łączem, jaki adres. I tu, jak widzicie, jest to bardzo proste. Jeśli chodzi o zasady formatowania tekstu w wiadomościach elektronicznych, w poczcie elektronicznej i aplikacja Poczta w systemie macOS, zwracam Waszą uwagę jeszcze na jedną bardzo kluczową rzecz, że abyśmy mogli w ten sposób formatować tekst, to w ustawieniach Poczty, w zakładce, nie pamiętam teraz jak się nazywała, no ale na pewno się zorientujecie, coś na zasadzie tworzenia, redagowanie, tak, przypomniało mi się. W zakładce redagowanie musicie ustawić format wiadomości na tekst sformatowany, a nie na zwykły tekst. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, ja teraz mam tą wiadomość właśnie sformatowaną, czyli w HTML-u mam taką możliwość formatowania. Zapraszam do łącze. Mamy tutaj informację, że to jest łącze, ale gdy zmienię skrótem klawiszowym Command-Shift-T, zamień na zwykłe. to tak jak w każdym z innych dokumentów, jak w Text Edit na przykład, mogę zmienić wiadomość czy tekst sformatowany na zwykły tekst. Tak samo teraz zmieniłem moją wiadomość, mojego e-maila z wiadomości sformatowanej na zwykły tekst. I zobaczcie, co się stało. Dzień dobry. Nowy wiersz. Alicja Makota. Nowy punkt. Najpierw nowy wiersz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Wielkie D. Sprawdźmy, co VoiceOver nam przeczyta o tym tekście. 12 punkt Helvetica. Czarny. Tło. Odcień. Czcionka wróciła do podstawowego rozmiaru, zniknęło pogrubienie i zniknęło dosunięcie do prawej Nowy krawędzi. wiersz. Alicja. Nowy punktor pierwsza. Gdy tutaj mamy listę numerowaną, Nowy wiersz. Punktor właściwie pierwszy. już Nowy nie wiersz. numerowaną, Punktor to co się pierwsza. stało? Spacja. Wcześniejsze spacja, formatowanie punktor, pozostawiło nam wielkie pełno I. znaków spacji, Nowy wiersz. a https:// adresy, które / wcześniej były / tekstowe, nadal są tekstowe, a te, które były łączami, Nowy wiersz. https:// też są tekstowe. Nowy A tam, wiersz. gdzie był tekst i łącze zaszyte w tekście, Zapraszam do mojej szuflady. został sam tekst. Oczywiście, jeśli macie na stałe ustawione formatowanie czy tworzenie, redagowanie wiadomości w formie tekstowej, to w momencie, gdy spróbujecie zredagować Waszą wiadomość, sformatować ją w jakikolwiek sposób, Nowy dzień dobry. zwróćcie uwagę, teraz ten nagłówek dzień dobry, ja go zaznaczę, Dzień dobry. Zaznaczony. nacisnę Command B, żeby pogrubić. Skonwertować tę wiadomość do tekstu sformatowanego. Zmiana stylu lub formatowania tej wiadomości wymaga skonwertowania jej do tekstu sformatowanego. Otrzymuję podpowiedź od systemu, czy chcę
zmienić typ tej wiadomości. Pozostaw tekst zwykły, przycisk. I mogę pozostawić tekst zwykły, Konwertuj, domyślny, albo przycisk. skonwertować i w tym momencie moja wiadomość tekstowa zostaje zamieniona na wiadomość sformatowaną. I ja właśnie tak na co dzień mam ustawiony program tekstowy. Zwykle korzystam z wiadomości tekstowych, ale w momencie, bo zdarzają się takie sytuacje, gdy potrzebuję sformatować wiadomość, robię to właśnie w ten sposób, że zaznaczam fragment, konwertuję ją od razu i w ten sposób mogę wysłać maila, który posiada jakąś tam dodatkową warstwę wizualną. Tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a na dzisiaj kłaniam się nisko, Piotr Witek.